Siema, witajcie na następnej wyprawie. W tym roku kolejny świąteczny, dodatkowy, ekstra odcinek. Jako że rok temu byliśmy u Kevina w Chicago oraz w Nowym Jorku, aby pokazać wam Nowy Jork jego śladami, chcemy podnieść tą poprzeczkę i w tym roku będziemy u kogoś innego na chacie, a mianowicie gdzie? Wbijemy do samego świętego Mikołaja. Można powiedzieć, że polecimy do niego, żeby zawieźć waszą listę życzeń, więc teraz sobie wyobraźcie, jakie prezenty chcecie dostać i mamy nadzieję, że się spełnią. A my dzisiaj zobaczymy, jak się u niego żyje i zobaczymy renifery i będziemy pod samym kołem podbiegunowym, także lećmy do Mikołaja. Elo! Jak lecicie na koło podbiegunowe, to warto się O panie! ciepło ubrać, założyć kurtkę, czapkę, prawda Konrad? Czemu my nie wychodzimy rękawem? To jest minus 1000, a jestem w bluzie. Ty, jak tu się idzie w ogóle? A, po schodach teraz. Tak. Tutaj już noc, jesteśmy przy porcie. Musicie wiedzieć, że Rovaniemi to nie jest wioska Świętego Mikołaja, a w Rovaniemi jest wioska Świętego Mikołaja, a lotnisko jest mniej więcej 6 km od Rovaniemi. No i teraz musimy znaleźć busa albo taksówkę. No i wygląda to tak, że nie możemy znaleźć ani busa, raczej znaleźliśmy za 8 euro do osoby i teraz się zastanawiamy, czy nie taniej będzie Uberem pocisnąć we trzech, więc no zaraz ogarniemy. Znaleźć miejskiego buta. Tak, ale powiem wam, że urokliwie tutaj jest, biorąc pod uwagę, że polskiego czasu jest po 14, a tutaj już jest ciężka noc. Dojechaliśmy na miejsce, nasza wielka misja poszukiwania Świętego Mikołaja się rozpoczęła, ale przede wszystkim musimy naładować baterię po locie. Jesteśmy w tym naszym domku zimowym, można powiedzieć, że w ostatnim obozie przed atakiem szczytowym, więc idziemy się przekimać i jutro jedziemy szukać Mikołaja. Ho, ho, ho! Merry Christmas! A my jesteśmy tutaj dzisiaj dla was, aby wam pokazać wioskę Świętego Mikołaja, ale i nie tylko, ponieważ opowiemy najwięcej ciekawych rzeczy, jakich się dowiedzieliśmy o Świętym Mikołaju, ale i również o samym mieście. A najważniejsze jest to, słuchajcie, tu dla młodszych widzów zamieniliśmy się w pomocników Świętego Mikołaja i naszą misją jest go znaleźć, więc musimy się udać do wioski Świętego Mikołaja, aby z nim porozmawiać i żeby... Cieszę się jak dziecko, powiem ci. A właśnie, a dzieci drogie musimy znaleźć Mikołaja i przekazać mu, żeby zdążył wszystkie prezenty przekazać. Lećmy więc na saniach. Przede wszystkim chcieliśmy wszystkim życzyć wesołych świąt. Wiem, że mnie średnio widać teraz, ale jest jeszcze noc, mimo to, że jest prawie 9. Tutaj słońce stanie za jakieś 2 godziny, a zajdzie za jakieś 5 godzin. Więc wszystkim wesołych świąt, oglądajcie, no bo pokażemy i opowiemy wam naprawdę ciekawe rzeczy, a teraz ciśniemy do Ubera. Dojechaliśmy na miejsce, znajdujemy się w wiosce Świętego Mikołaja, w prawdziwej wiosce Świętego Mikołaja i gwoli wyjaśnienia, ponieważ są dwie wioski. To jest prawdziwa wioska Świętego Mikołaja, niedaleko jest wioska Santa Claus Cavern. To jest bardziej taki park rozrywki, gdzie dzieciaki mogą pochodzić, coś pozwiedzać, zobaczyć i tak dalej. Ale nie tylko, ponieważ do tego jeszcze pokażemy wam, gdzie jest tak naprawdę początek koła podbiegunowego i czy to na pewno jest koło podbiegunowe, opowiemy wam o tym. Mieliśmy pomysł nagrywać w czapkach Świętego Mikołaja, ale jest w nich za zimno, więc musimy chodzić w standardowych. Ale jak odwiedzimy Mikołaja, założę czapeczkę pomocnika z powrotem, ale po prostu teraz mi zależy, żeby się nie odmrozić, bo jest, wiecie, koło podbiegunowe jest zimno. Wioska Świętego Mikołaja to nie tylko biuro Świętego Mikołaja, to też wiele innych miejsc, jak chociażby restauracja, czy wielki sklep z zabawkami i rzeczami, które można kupić, następnie przekazać temu prawdziwemu Świętemu Mikołajowi, który wręczy ten prezent nam, czy naszemu dziecku. Więc fajna opcja. Mikołaj, ale to nie jest jeszcze ten prawdziwy. Teraz jesteśmy w oficie, chcemy kupić wejście do Świętego Mikołaja, żeby nas nagrali. Chcemy wam pokazać prawdziwego Świętego Mikołaja. Hello, and my best greeting to Urbal's history from Arctic Circle. Only 10 days to Christmas. Merry Christmas. Bye bye. Thank you so much. Thank you so much. Udało nam się porozmawiać z prawdziwym Świętym Mikołajem. It is a true Santa Claus. And your beard is real or it's a real? Can I touch this? Yes. Yes. Prawdziwa broda. This is the true. To jest prawdziwe. Tak. No dobra, no to Zdjęcie co? i... Zdjęcie, musimy jeszcze sobie zrobić zdjęcie z prawdziwym Świętym Mikołajem, no nie może tak być. Bo blokujemy też kolejkę. Tak, żeby zdjęcie nie było, blokujemy kolejkę, zrobimy sobie zdjęcie, ale mamy właśnie to ze Świętym Mikołajem, że już jest film, no
porozmawialiśmy z prawdziwym Świętym Mikołajem. To jest coś. Dziękujemy jeszcze raz serdecznie i chodźcie dalej do wioski Świętego Mikołaja, bo jeszcze dużo będzie się działo. Thank you very much. Have a nice day and Merry Christmas. Thank you, bye. Udało nam się znaleźć Świętego Mikołaja, także przekazaliśmy listy od naszych widzów, od naszych małoletnich widzów, także już teraz Mikołaj udaje się po to, żeby te prezenty naszym widzom w Polsce przekazać, a my udajemy się dalej zobaczyć miasto i wioskę. Powiem ci, że tak się zestresowałem, że naprawdę, i to nie mówię teraz do filmu, że zestresowałem się tym, że rozmawiałem ze Świętym Mikołajem. Dziwne to jest. Santa Claus Office, nie, to jesteśmy tutaj. Weszliśmy jakoś tędy, jesteśmy tutaj, no to jeszcze mamy dużo do zobaczenia. Zakupy dla naszych patronów zrobione, więc teraz możemy uderzyć dalej, aby pokazać wam całą resztę tego pięknego, magicznego miejsca. Kondziu, No, może tam na prawo pójdziemy jakoś. tylko że wiesz co, tam jest Santa Claus Village i wydaje mi się, że to jest bardziej takie domki hotelowe, więc tam raczej nic nie znajdziemy. Hotel jest tu. Tam, ale tam są takie domki. Już tam jest też duża mapa, możemy podejść. No. To chodź. Jakbyście kiedyś chcieli odwiedzić Mikołaja, jest tutaj opcja hotelu za moimi plecami, także jeżeli chcecie przyjechać tutaj z dziećmi, to myślę, że możecie tutaj spędzić czas z nimi w fajny, ciekawy sposób. Co nie, Kondziu? Tak jest! Takie miejsce jest idealne, taki świąteczny klimacik. Zobaczcie, te wszystkie ośnieżone drzewa. Panowie, znalazłem coś mistrzowskiego. Co? Śmietniki Świętego Mikołaja. Wiecie co tam może być? Śmieci Świętego Mikołaja. Zabawki. Jakieś pęknięte, nieudane, ale coś co możemy zabrać ze sobą. A kto... Nie może będzie śmiecie grzebał. Jakbym znalazł coś fajnego, to zabieram. Ty będziesz śmiecie grzebał. Tylko na naszym vlogu dowiecie się, jak wyglądają śmietniki i co w nich jest Świętego Mikołaja. Święty Mikołaj, nie wiem czy widzicie, ale pije dużo soków i kawę. Tylko u nas takie rzeczy. Tylko u nas wiecie, jakie ma śmieci Święty Mikołaj. Nie, z ciekawszych rzeczy. Jest coś ciekawszego niż śmieci Świętego Mikołaja? Tam jest mapa, do której podejdziemy, ogarniemy co dalej. Chodźmy. Ale się jadam, że widziałem śmieci. Jest tu pięknie. Święty Mikołaj pije soki i kawę. Wiedzieliście o tym? No ale wiadomo, on tyle teraz pracuje, że musi pić tą kawę. Ale idziemy do mapy. You are here. Ale widzicie, bo to jest ten village. Czyli to nie jest pokazane mapa wioski, tylko mapa tego, co jest tu. No to bez sensu. czyli ktoś... Łukasz. Okej. Fajnie, dzięki Łukasz. Ale to masz początek, restaurant, souvenir O, shop. super, że mamy początek. Może Dobra. ogarniemy, gdzie jest. No tam nie było napisane, gdzie jest Łukasz, ale mamy już pierwszy krok. Znaleźliśmy śmietniki Świętego Mikołaja. Czujesz to? Nie czuję, jest za zimno, na szczęście nie czuć zapachu ze śmietników. Albo za krótko tam grzebałeś. Słuchaj. Nie jarasz się tymi śmietnikami. Dobra, ostatni Dobra, raz. skończmy tematy śmietników. Ty, no bo kto normalny na świecie mógł pogrzebać śmietnika Świętego To Mikołaja? normalny grzebie śmietnika. Mi się wydaje, że dużo osób tylko ty jako jedyny na to wpadły. Dobrze, na przykład ty lubisz Jana Błachowicza, pozdrawiamy zresztą. I gdybyś wiedział, gdzie on mieszka, to nie pogrzebałbyś w jego śmietniku. Nie! Słuchaj, nie pomyślałem o tym nigdy. Dobra, tego nie było. Idziemy szukać reniferów Świętego Mikołaja i elfów. Santa Claus Reindeer Village. O, tutaj będzie można się przejechać z reniferem, z tego co widzę. Tomando nota porque a veces Tam dalej są renifery i chyba będziemy na nich jeździć, ale to jeszcze wam powiemy. Muszę zagadać jeszcze z Łukaszem i Kubą, z Łukaszem i Krzyśkiem, nie ma teraz Kuby z nami, czy się na to zgodzą, ale sądzę, że tak, bo kto nie chce przejechać się reniferem? Restauracja nas średnio interesuje, ale podobno można zjeść mięso z renifera. O, domek świąteczny Świętego Mikołaja. I no, generalnie wszystko związanego z reniferami, więc trzeba poszukać tych zwierząt i tam chyba jeden jest. Jest renifer. Widzicie na tym kominie Świętego Mikołaja, takiego, którego wszyscy znamy, czyli pocieszny grubasek z długą, białą brodą, czerwonym frakiem, czapeczką taką, jaką mam w kieszeni, ale
nie zawsze tak było, ponieważ jakby można powiedzieć, że świętego Mikołaja trzeba rozdzielić na dwie postacie. Jedna to jest ta postać, która wykreowała koncern Coca-Cola i to właśnie jest ten grubasek, gdzie na początku na końcu XIX, na początku XX wieku mniej więcej powstała ta postać, a druga postać świętego Mikołaja sięga znacznie od bardziej odległych czasów. Jeśli chodzi o drugą historię świętego Mikołaja, pochodzi ona z 270 roku, ponieważ to właśnie wtedy urodził się ten prawdziwy święty Mikołaj. Na terenie niegdysiejszych Włoch, teraz jest to już Turcja, a mianowicie w mieście Mirra. Święty Mikołaj pochodził z zamożnej rodziny. Niestety jego ojciec i mama dosyć szybko umarli ze względu na panującą wtedy chorobę w całym mieście i został on osierocony, ale przy okazji odziedziczył dosyć spory majątek. Święty Mikołaj, to właśnie wtedy narodziła się ta legenda, ponieważ pomimo tego, że był samotny, rozdawał to wszystko, co miał ubogim, pomagał biednym, bogatym, ale i również dzieciom. Święty Mikołaj później stał się biskupem i można powiedzieć, że to właśnie stąd te czerwone jego wdzianie wzięło się. Święty Mikołaj zmarł mniej więcej w 344 lub 5 lub 6 roku. No i można powiedzieć, jego legenda była na tyle duża, że pozostała w naszych sercach po dziś dzień. Jak wiecie, no to święty Mikołaj to jest ta postać Coca-Coli, ta postać biskupa. No, możecie sobie wybrać, niemniej jednak święty Mikołaj istniał naprawdę. Słuchajcie, bo stoimy w kolejce do domu pani Mikołajowej, tylko nie bardzo wiemy, do czego jest ta kolejka. I coś ogarnąłeś? Niestety nie, ale dzisiaj chyba się Pani Mikołajowa ma jakieś święto, bo jest wytoczone do 17, a nie do 19. O kurczę, to może zmęczeni są O jeszcze. 17 Mikołaj kończy pracę w biurze i wraca do domu. No, logiczne przecież. Ale kim byłby święty Mikołaj, gdyby nie jego pomocnicy i magiczne stworzenia, takie jak renifery? Słuchajcie, to właśnie dzięki swoim wiernym reniferom to jest w stanie przelecieć przez cały świat w przeciągu 24 godzin i odwiedzić wszystkie dzieci i dać im wszystkim dzieciom prezenty. Słuchajcie, reniferów jest 9. Muszę się wspomóc ściągawką. Jest to Kometka, Amorka, Tancerza, Pyszałka, Błyskawiczny, Fircyk, Złośnik, Profesorka oraz Rudolf. Rudolf z czerwonym nosem to właśnie najsłynniejszy z reniferów. Słuchajcie, reniferów jest 9 i chyba mam coś takie przeczucie, że Mikołaj będzie na tyle uprzejmy, że pozwoli nam przejechać się jednym z nich. Oczywiście chętnych do przejechania z Rudolfem jest o wiele więcej. Konrad właśnie czeka w kolejce. I tak to wygląda, proszę Państwa, tak to wygląda. Idziemy teraz do zaprzęgu. Ja poprosiłem o Rudolfa, nie wiem, który to jest z nich. On dopiero czerwony nos ma tylko na święta. This one is for me? Yes. Okej, teraz mnie pan chyba przykryje ten. There you go. Thank you very much. No i także tak, mogę sobie siedzieć pod cieplutkim reniferem. No cóż, dziwne to, że to chyba jest skóra z renifera i będzie mnie zaraz też renifer ciągnął. No ale pozostawimy to panu Mikołajowi, bo sądzę, że wie co robi. Samo podejście do reniferów. Powiem wam, że no jest one dosyć dobre tutaj. Nie chcę wam mówić, no zaraz będzie, że to tak jak na krupówki z koniami. No czytałem o tym wiele i one naprawdę tutaj źle nie mają. Po pierwsze, jeden renifer, jak widzicie, to tam maks 2 osoby czy 3 ciągnie. I kolejna sprawa, że no tutaj do reniferów się trochę inaczej podchodzi. Tutaj są plemiona, które nadal się żywią tymi reniferami. Można tutaj zjeść takiego renifera. Wiadomo, że przede wszystkim trzeba, to dziecko, raczej ten renifer musi jakby no godnie żyć, no ale też musicie pamiętać, że no to jest zarobek dla wielu, wielu osób. No i dzięki temu, że ja jadę, te renifery mogą tutaj żyć. A tam jest Łukasz. Cześć wszystkim! No więc kolejny punkt, który mieliśmy zrobiliśmy, mianowicie przejażdżka z reniferem, żeby nie mówić na albo... No tak, żeby nie mówić na, więc można powiedzieć, że to jest nasza wspólna droga. Jak widzicie, renifer powolutku sobie idzie, bez żadnych problemów. W ogóle jestem ciekaw, czy dom pani Mikołajowej to też jest dom, gdzie mieszka święty Mikołaj, czy oni są w jakiejś separacji, przez co jest dom świętego Mikołaja i dom świętej i dom Mikołajowej, czy może święty Mikołaj mieszka w domu Mikołajowej, ale przyjmuje ludzi w swoim biurze i to by miało największy sens.
No i właśnie tak to wygląda, powolna przejażdżka z Rudolfem, która powoli dobiega końca, mniej więcej 5 minut. Jeśli chcecie wiedzieć, no to zapłaciliśmy za to świętemu Mikołajowi 25 euro. No cóż, to taka informacja dla Was, czy jest to warte, czy nie. No ja bym raczej tego nie powtórzył, no ale to wiadomo, że chcieliśmy Wam to pokazać do filmu. Jest tu rzeczywiście, można poczuć tą atmosferę świąt, tylko że bardziej tą atmosferę świąt chyba poczują dzieci niż dorośli, bo dorośli jeszcze mają jakby, mimo to, że czują atmosferę świąt, to też widzą, ile to wszystko kosztuje. Więc to bardziej atrakcje dla dzieci. Chodzą słuchy, że to jest renifer, ale nie jestem pewien. Może to Rudolf? To jest Rudolf. Zamienił się w konia. O, bałwan. Gdzie? Gdzie jest bałwan? Jaki wielki, tak, tam jest To bałwan. jest termometr. Gdzie jest bałwan? Tam jest bałwan. Szacowaliśmy, że jest minus miliarda stopni Celsjusza, według termometru jest minus 11, ja odczuwam minus 50, jakoś mniej więcej. Ale jeżeli ufać temu termometrowi, a nie wiem, nie widzę powodu, żeby mu nie ufać, to jest minus 11 na kole podbiegunowym. No i jeszcze trochę wieje, więc może ta odczuwalna jest trochę niższa. Albo zamasz termometr i tak naprawdę jest minus 100 i to już są halucynacje. Może być. Łukasz znalazł znak, na którym jest napis Rovaniemi. Tak. A z tym znakiem wiąże się ciekawa historia, bo mało osób, które są w sumie w wiosce Świętego Mikołaja, mówi też o prawdziwej historii samego miasta Rovaniemi. Które jest bardzo mocno związane z tym miasteczkiem, z całą... W ogóle inaczej. Przenieśmy się do początków historii miasta Rovaniemi. Przed wojną było to małe miasteczko handlowe, w którym mieszkało około... Nie pamiętam ile, kilka tysięcy osób. Około 6, jak mówiłeś. Około 6 tysięcy osób, dziękuję Konradzie. Ale niestety nadeszła II wojna światowa, 1939 rok i wojna zimowa z Rosjanami, której bohatersko Finowie się bronili, udało się Rosjan pokonać, no ale niestety potrzebowali sprzymierzeńca, który przed tymi Rosjanami ich obroni, więc wybrali mniejsze zło z punktu widzenia Finów, czyli dogadali się z hitlerowskimi Niemcami. Którzy oczywiście się zgodzili, że jasne, będą Finów bronić, ale pod warunkiem, że zrobią tutaj bazę. Niemcy wybudowali tutaj bazę lotniczą, ludność miasta podwoiła się i tak to funkcjonowało do 1944 roku, kiedy Niemcy zaczęli przegrywać z ruskimi. Rosjanie kazali Finom pozbyć się Niemców, więc Niemcy ewakuowali mieszkańców, a miasto zburzyli do gołej ziemi. Zostały praktycznie tylko cegły. Gdy mieszkańcy wrócili tutaj po zakończeniu II wojny światowej, niestety 200 z nich zginęło od min pozostawionych przez Niemców. I tutaj zaczęła się nowa historia Rovaniemi. Odbudowy Laponii. Jeden ze sławnych architektów fińskich patrzył to jako szansę. Więc miasto Rovaniemi zostało odbudowane na kształt głowy renifera. Stadion jest okiem tej głowy renifera. Słuchajcie, Finowie mieli problem, ponieważ pod naciskiem Rosjan nie dostali planu Marshalla. Amerykanie tam pod stołem pomagali pieniężnie, ale finansowo mieli bardzo duże problemy. I bardzo dużo się zmieniło dla miasteczka Rovaniemi właśnie w momencie, kiedy przyleciała tutaj żona Roosevelta, Eleonora Roosevelt, której to miejsce bardzo się spodobało. Finowie zakumali, że to miejsce można zrobić jako miejsce bardzo turystyczne i z czasem ewoluowało właśnie jako wioska Świętego Mikołaja. Idziemy teraz na pocztę. Na pocztę nadać pocztówki naszym patronom i najbliższym. Santa Claus Mine Post Office. I to właśnie stąd Święty Mikołaj wysyła pocztówki do wszystkich ludzi, którzy tego chcą. Spójrzcie, ten bałwan jest zrobiony z prawdziwego śniegu. Jest przeogromny. Można nawet poskrobać, zobaczcie. Fajna sprawa, że coś takiego ze śniegu można tutaj robić. I dokąd ile mamy? Do Moskwy 1360, do Romy prawie 3, czyli do Rzymu prawie 3000. Na biegu 680 km. Na biegu, no. Na biegu niewiele, bo 680 km. Ale czy znajdziemy tutaj gdzieś Warszawę? Tokio 7300, Pekin 6600. Widzisz Warszawę? Właśnie nie, miałem nadzieję, że ty znaleźć. No to niestety o Polakach nie pomyśleli, pomimo to, że Polacy wysyłają tutaj po Brytyjczykach i po Japończykach najwięcej listów. A żona Mikołaja jest Polką. No to jest trochę smutne. Bardzo. A, taka ciekawostka jeszcze. Kompletnie bezsensowna ciekawostka.
Polsce żyje 84,5 tysiąca Mikołajów. Ludzi, którzy mają tak na imię. Słuchajcie, trochę pochodziliśmy po wiosce Świętego Mikołaja, koło podbiegunowe, jest minus 20 stopni, jest zimno, więc pijemy herbatkę i kawę z naszym przyjacielem Krzysztofem, którego możecie kojarzyć z naszej wyprawy do Kazachstanu, także dzięki niemu nas ścigała policja na stepach, ale to też dzięki Krzyśkowi znajdujemy się tutaj, w wiosce Świętego Mikołaja. No i zawsze chyba każdy z Was marzył, żeby spotkać Świętego Mikołaja. No i my właśnie próbujemy spełnić nasze małe dziecięce marzenie. Ale pamiętajcie, Mikołaj patrzy cały rok i trzeba być grzecznym, bo tylko grzeczne dzieci dostają prezenty. I dorośli. I tutaj kończy się nasza wyprawa po baśniowej krainie Świętego Mikołaja. Jak widzieliście, udało nam się spotkać Świętego Mikołaja, udało nam się z nim porozmawiać. Mikołaj wyruszył w drogę, żeby dać wszystkim grzecznym dzieciom prezenty. I tutaj my chcieliśmy życzyć Wam wszystkim, jako ekipa Urbex History, wesołych, radosnych spokojnych świąt Bożego Narodzenia w gronie rodziny. Kochajmy się wszyscy. No i do zobaczenia na następnej wyprawie. Wróć! Ja również życzę Wam wszystkiego najlepszego w te święta i w nadchodzącym roku. Jednocześnie bardzo żałuję, że nie mogło mnie być z chłopakami na tym odcinku, bo chętnie przybiłbym piątkę z Mikołajem, ale za to jestem na poprzednim, gdzie razem z Konradem znaleźliśmy skarb. I to naprawdę skarb. Więc jeśli chcecie się dowiedzieć, co to było, to zapraszam na odcinek z Love Hotelu i do zobaczenia na następnej wyprawie.